dzisiejszym odcinku zajmiemy się odnową żelową. Jak skutecznie i bezpiecznie doprowadzić do porządku paznokcie z odrostem. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj odcinek techniczny, I prowadzi go Paulina Walaszczyk. Witajcie, kochani. Nasza druga wicemistrzyni świata 2018-19 Nailimpia. Tak, dokładnie tak. Zabieramy się za temat, który jest Wam dobrze znany, praca w salonie, jak ją przyspieszyć, zoptymalizować, jak to robić jeszcze lepiej, nie przedłużając, czas start. Zaczynamy. Najpierw ściągniemy masę frezem Indigo trójką, następnie opracujemy kształt pilnikiem o gradacji 100×180, odsuniemy skórki kopytkiem i opracujemy je frezem Cuticle 9. Powierzchnię zmatowimy mandrelem o gradacji 240. Całą powierzchnię odpuścimy cleanerem, zaaplikujemy primer bezkwasowy i nałożymy Protein Base. Odrost uzupełnimy żelem Light Rose, a powierzchnię opracujemy mandrelami. Spód paznokci wyczyścimy frezem numer 5, powierzchnię wygładzimy bufferem o gradacji 180×220. Całość nabłyszczymy tip-topem. W pierwszej kolejności zawsze należy umyć dłonie i zdezynfekować je preparatem Skincept. Odnowę rozpoczniemy od ściągnięcia poprzedniej stylizacji. Do tego celu posłuży nam frez Indigo trójka, który wyciągamy ze sterylnego pakietu i wkładamy do rączki frezarki. Prędkość, z jaką powinno się pracować, to minimum 15 000 obrotów. My ustawimy frezarkę nawet nieco szybciej, na 17 000. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na wprawę Pauliny. Wolniejsze obroty przekładają się na wolniejszy czas pracy, na wolniejsze ściągnięcie masy, a nam zawsze zależy na przyspieszeniu jej. Oczywiście pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa, czyli tylko wtedy, kiedy wiemy, jak działać frezarką. Ściągając materiał, poruszamy się z góry do dołu z minimalnym naciskiem na powierzchnię i omijamy okolice odrośniętego paznokcia. Pracujemy głównie środkiem frezu i nie dociskamy zbyt mocno, gdyż docisk mógłby spowodować dziury w powierzchni lub dostarczyć naszej klientce uczucie pieczenia. Poruszając się z góry na dół, co chwilę zmieniamy miejsce. Jeśli o tym zapomnimy, to możemy spowodować, że zagrzejemy płytkę. Gdy spiłujemy większość materiału, możemy przejść do usuwania produktu wokół odrostu. W tym celu pracujemy dookoła krawędzi, pochylając lekko frez w taki sposób, aby piłować jego przednią częścią. Nie musimy obawiać się o to, że poranimy wały boczne, gdyż frez ma zaokrągloną główkę, która zapobiega zacięciom. Powtarzamy czynność na wszystkich paznokciach, aby pozbyć się zdobień i kiedy zakończymy ten etap, przechodzimy do korekty kształtu. Pilnikiem o gradacji 180 korygujemy kształt, zaczynając od ścian bocznych. Piłujemy, ustawiając pilnik na prosto, tak jakbyśmy kroili chleb i lekko zaokrąglamy kształt na czubku. Następnie piłując od spodu wyrównujemy krawędzie z jednej i z drugiej strony, co nieco bujając pilnikiem w stronę czubka. Całość odpylamy pędzelkiem. Przechodzimy do opracowania skórek. Wyciągamy kopytko ze sterylnego pakietu i delikatnie popychamy skórki do góry. Nie robimy tego na siłę, tylko stopniowo, ponieważ jeśli skórki są przyrośnięte do płytki, kopytko może nam zjechać na wał i tym samym poranić klientkę. Lepiej kilka razy przesunąć je delikatnie, niż raz brutalnie. Po odsunięciu skórek kopytkiem wkładamy wysterylizowany frez Cuticle 9 do rączki frezarki, którą nastawiamy na około 10 000 obrotów. Paula lubi pracować od lewej do prawej strony, więc przełącza obroty w lewą stronę. Przystawiając frez prostopadle do wału i płasko do płytki, delikatnie muskając powierzchnię, usuwa przyklejone do płytki nabłonki i dodatkowo popycha skórki wierzchołkiem frezu. Następnie, pracując frezem w poprzek, podnosimy skórki do góry w stronę górnego wału. Tak wyglądają skórki po opracowaniu ich frezem Cuticle 9. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do zmatowienia naturalnej płytki. Posłuży nam do tego nakładka mandrel o gradacji 240, którą nasuwamy na czpień i umieszczamy w rączce frezarki. Będziemy pracować na małych obrotach, czyli na około 6–7 tysiącach. Ustawiamy frez wzdłuż płytki i delikatnie, bez nacisku, poruszając się od boku do boku, matowimy naturalną płytkę i odrośnięty żel. Pracujemy zamiennie przednią, środkową i dolną częścią frezu. Możemy również obrócić frez prostopadle do wału i zmatowić paznokcia bliżej skórek, pracując dookoła nich. Ruchy z góry na dół pozwolą nam zmatowić powierzchnię w bardziej zagłębionych miejscach. Mandrelem możemy też oczyścić wały boczne, ustawiając go bokiem i pracując równie delikatnie na skórze. Po oczyszczeniu z pyłu przechodzimy do wstępnego usunięcia skórek cążkami. Zobaczcie, będziemy usuwać tylko ten fragment martwego naskórka. Wyciągamy cążki ze sterylnego pakietu i bardzo delikatnie, kawałek po kawałku usuwamy narośnięty obrąbek.
Nie starajcie się usunąć go całego, ponieważ kiedy będziemy piłować materiał po uzupełnieniu, skórki mogą być zbyt wrażliwe i może dojść do przerwania naskórka. Po tym etapie odtłuszczamy powierzchnię wacikiem nasączonym w cleanerze. Czas na primer bezkwasowy. Odsączamy pędzelek o szyjkę butelki i aplikujemy go ruchem lakierowym na naturalnej płytce. Następnie na wszystkie paznokcie nakładamy odrobinę Protein Base i pędzelkiem do żelu wmasowujemy ją w naturalną płytkę i odrośnięty żel. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pędzelkiem do żelu nabieramy odrobinę Light Rose'a i przesmarowujemy paznokieć na całej długości. Dobieramy większą ilość i ruchem pulsacyjnym rozkładamy go na odrośniętej płytce wokół wału, a następnie delikatnie przesuwamy produkt w dół paznokcia. Czubkiem pędzelka wyrównujemy powierzchnię i kreujemy nowy apeks. Wkładamy paznokieć do lampy na 10 sekund i powtarzamy wszystkie czynności na kolejnym, czyli przesmarowujemy, dodajemy produkt, falujemy w dół i wyrównujemy czubeczkiem. Po uzupełnieniu produktem wszystkich paznokci wkładamy rękę do lampy na 30 sekund. Nalewamy na wacik Cleaner Wipe Off i zdecydowanym ruchem dokładnie usuwamy lepką warstwę żelu. Przechodzimy do oczyszczenia spodów paznokci. W tym celu użyjemy frezu numer 5. Wkładamy go do rączki frezarki i nastawiamy obroty na minimum 15 tysięcy. Czubkiem frezu najpierw wygładzamy próg pomiędzy naturalnym, wolnym brzegiem a masą żelową. Pamiętajmy, aby piłując lewą stronę nie zbliżyć się zbyt mocno do prawej, ponieważ frezarka może okręcić się wokół paznokcia i zniszczyć jego powierzchnię. Zatem, aby opiłować lewą stronę, bezpiecznie jest wyzerować obroty frezarki, zmienić kierunek i zacząć pracę od lewej do prawej, w ten sposób oczyszczając spód paznokci. Tak prezentuje się oczyszczony spód paznokci. Wracamy do opracowania powierzchni paznokcia. Pilnikiem o gradacji 180 delikatnie odświeżamy kształt i ponownie sięgamy po mandrel, tym razem o gradacji 180. Frezarkę nastawiamy na małe obroty około 7-8 tysięcy i piłujemy kształt, poruszając się po powierzchni w obie strony, zwracając uwagę na punkt styku nakładki z powierzchnią paznokcia. Przednią częścią pracujemy przy skórkach, środkową na krzywej C i apeksie, a tylną opracowujemy wolny brzeg paznokcia. Aby wygładzić obszar wokół skórek, użyjemy ponownie mandrela o gradacji 240, ponieważ jest o wiele delikatniejszy i zmniejszymy tym samym ryzyko zacięcia skóry. Czynność powtarzamy na każdym paznokciu. Na spokojnie. Pamiętajcie, nikt nas nie goni. Jeżeli coś robimy, to róbmy to po prostu dobrze. Czasami lepiej jest poświęcić nieco więcej czasu na każdy paznokieć z osobna, niż dziwić się na finiszu, że jak to, nie wyszło tak idealnie, jak założyłam? Pośpiech nie jest najlepszym doradcą, kochani, a już na pewno nie, jeżeli uczymy się stylizować paznokcie. Po opracowaniu kształtu na każdym paznokciu wygładzamy skórki i powierzchnię bufferem o gradacji 180 na 220. Wszystko oczyszczamy z pyłu miękkim pędzelkiem i odtłuszczamy wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do zaaplikowania dalszej części stylizacji. No dalej, dajcie się ponieść wyobraźni. Nałóżcie tip-topa. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, jak zazwyczaj, który kolor, w jakim jesteście dzisiaj nastroju, który kolor nałożylibyście na tak opracowane paznokcie. A może właśnie tip-topa? Może właśnie chcielibyśmy paznokcie w stylu natural look? Sama jestem ciekawa. Tym razem nie będziemy nakładać żadnego koloru, dlatego że bardzo nam się podoba odcień Light Rose'a, którym pracowaliśmy. Dlatego sięgamy po tip-topa. Nakładamy na błyszczacz na 4 paznokcie, utwardzamy w lampie przez 30 sekund i następnie nakładamy tip-topa na kciuka, utwardzamy go osobno również przez 30 sekund i voilà! Gotowe! I to już koniec naszego odcinka o odnowie żelowej. Mam nadzieję, że było merytorycznie. Pamiętajcie, że w każdy czwartek o godzinie 17 jesteśmy tutaj dla Was. A jeśli ktoś czasem buja w obłokach i nie pamięta, który dzień albo która godzina, to subskrybowanie naszego kanału jest idealnym pomysłem, dlatego że dzwoneczek co tydzień przypomni Wam, że już jesteśmy. Dzięki za uwagę. Cześć!